Niemal po 1,5 roku Yakuza 6 przybyła na stary kontynent i wreszcie europejscy gracze mogą poznać kolejną część historii Kazumy Kiryu. Yakuza 6 Song of Life doczekała się wielu istotnych zmian z punktu widzenia fana serii, natomiast dla przypadkowego gracza zmiany te mogą być niezauważalne. Ale widać, że Sega nadal pracuje nad serią i nie odcina kuponów, tworząc kolejne części, kolejny raz dając jedną z najlepszych odsłon, jakie powstały. Część 6 dzieje się zaraz po zakończeniu części 5. Kazuma ciężko ranny trafia do szpitala, skąd od razu trafia do więzienia na 3 lata. Po powrocie do Kamurocho świat jest inny, jednak nie tylko miasto dopadły zmiany. Haruka gdzieś znika z sierocińca na Okinawie, a odnajduje się w Kamurocho, gdy zostaje potrącona przez samochód i zapada w śpiączkę. Na domiar wszystkiego okazuje się, że miała dziecko, Haruto, które trafia do Kiryu. Dzieckiem interesuje się Yakuza. Kazuma ponownie zakłada swoje białe mokasyny, czerwoną koszulę i biały garnitur i rusza kolejny raz na ulicę Kamurocho, by odnaleźć winnych wypadku Haruki i dowiedzieć się, kim jest ojciec tajemniczego Haruto. Fabuła z części na część błyszczy, tym razem nie jest inaczej. Historia pełna twistów, zwrotów akcji jest bardziej osobista. W tle pojawiają się wątki z walką o władzę na wysokich szczeblach mafijnej organizacji. Jednak pierwsze skrzypce gra poszukiwanie ojca dziecka. Nieraz można się uśmiechnąć pod nosem, kiedy przepotężny Kazuma Kiryu próbuje uspokoić Haruto, czy wyrusza na dramatyczny quest w poszukiwaniu mleka. Dodaje to więcej kolorytu do postaci i sprawia, że staje się ona bardziej graczowi bliższa poprzez zmaganie się ze zwykłymi problemami dnia codziennego. Sega słusznie postąpiła, skupiając się ponownie tylko na głównym bohaterze. Od części 4 wprowadzano nowych bohaterów, których historia toczyła się równolegle. Gra stawała się rozwlekła, a postacie pomimo ciekawie zarysowanych charakterów były całkowicie zbędne i nie powracały w kolejnych częściach jako ktoś istotny, np. Junji i Suguichi. Tym razem Sega pozbyła się wszelkich dodatkowych grywalnych postaci i skupiła na Kazumie, podobnie jak w 3 pierwszych częściach. Wyszło to grze zdecydowanie na dobre. Historia jest spójna, nie aż tak skomplikowana i łatwiej ją śledzić. Oprócz Kamurocho zwiedzimy jeszcze miejscowość Onomichi w prefekturze Hiroshima. To świetnie kontrastujące ze sobą tereny, z jednej strony głośne, wrzaskliwe Kamurocho mieniące się tysiącami neonów, z drugiej mała nadmorska mieścina z kilkoma sklepami na krzyż. Deweloper dobrze zrobił przed 6 częścią, wypuszczając Yakuza 0 i Yakuza Kiwami. Kilka postaci znanych z tych 2 części przewinie się w części 6. Natomiast zapewne wielu z Was zastanawia się, czy jest sens grać w Song of Life bez znajomości poprzednich odsłon. Cóż, i tak, i nie. Można sięgnąć po grę, nawet jeśli nie grałeś w poprzednie części. Ominiecie co prawda wiele wątków, a wiele postaci, historii będzie zupełnie niezrozumiałych. Jest to niestety bolączka gier, które ciągną historię i wątki od 3 generacji konsol. Jeśli grałeś w poprzednie części, wyłapiesz sporo smaczków, ciekawostek, odkryjesz na nowo Kamurocho, które niby się zmieniło, a jednak pozostało tą samą dzielnicą, którą znałeś. Uważnych graczy na pewno ucieszą zmiany, jakie zaszły przez lata w Kamurocho. Zmieniają się budynki, moda, zmieniają się właściciele klubów, część z przybytków znika, zastąpiona czymś nowym. To fajny patent, pokazuje, że otoczenie reaguje na upływające lata i pod ich wpływem się zmienia. Całe szczęście, Sega zamieściła też krótkie notki tekstowe nazwane Memories, opowiadające, co się działo do tej pory. Pomaga to trochę odnaleźć się w świecie Yakuzy, choć notki dotyczą tylko tych wydarzeń ważnych, zupełnie pomijając postacie z zadań pobocznych. Niemniej to miły i przydatny dodatek dla osób rozpoczynających przygodę z serią lub znającą ją od połowy. Wraz z tą częścią witamy nowy engine, nazwany Dragon Engine. Warto wspomnieć, że na nim również będzie śmigała Kiwami 2. Zmiany, które przeszły wraz ze zmianą silnika, są dość istotne, choć głównie dla wiernych fanów serii. Przede wszystkim w końcu możemy rozejrzeć się dowolnie po okolicy. Kamera została uwolniona i śmiało można spojrzeć w górę lub biegać po ulicach w trybie FPP. Zlikwidowano większość loadingów przy wchodzeniu do barów czy mniejszych lokacji. Dodano w końcu całkiem niezły ragdoll i fizykę. Zasadzenie kopa leżącemu przeciwnikowi elegancko wyrzuca go w dal o kilka metrów. Również postacie zyskały o wiele więcej wyrazu i są jeszcze bardziej realistyczne niż poprzednio. Śmiało mogę powiedzieć, że w specjalnych cutscenkach fabularnych postacie to najwyższa półka i może konkurować z innymi tuzami w tej materii.
Gościnny występ zaliczył także sam Takeshi Kitano, popularny japoński aktor i reżyser. Obok niego gościnne występy zaliczyli znani japońscy wrestlerzy, ale to docenią już tylko wyjątkowo fani tego sportu. Cutscenki to najwyższa półka, a reżyseria scen walki to piękne widowisko. Ponadto Kiryu wreszcie pozbył się też ogromnego kija z tyłka i porusza się o wiele bardziej naturalnie. Potyka o przeszkody czy przechodniów, a idąc wykonuje proste animacje, jak rozglądanie się czy patrzenie na zegarek. Wiem, że w innych grach to normalne, ale animacja postaci kulała w Yakuzie już od pierwszej części z PlayStation 2 i aż do teraz nie była poprawiona. Zmiany, choć kosmetyczne, bardzo wpływają na odbiór estetyki gry, ale i przy okazji sprawiają, że gra się przyjemniej. Nowy silnik to też poprawiona grafika. Oprócz wspomnianych świetnych postaci, Kamurocho stało się jeszcze bardziej żyjącą dzielnicą. Odbite neony w kałużach wyglądają świetnie, po ulicach jeżdżą samochody, ludzie wałęsają się zajęci własnymi sprawami. Robią fotki, rozmawiają i choć zróżnicowanie postaci niezależnych nie ma startu do np. takiego Assassin's Creed Origins, to i tak wypada to lepiej niż w poprzednich częściach. Wrażenie robią sklepy Don Quixote i Poppo, gdzie na regałach stoją setki produktów i każdy z inną etykietą. Ilość detali w niektórych lokacjach robi spore wrażenie. Dragon Engine widać, że został zaprojektowany do Yakuzy nowej generacji. Od małych detali typu pory na skórze postaci poprzez smaczki, jak rozbite szyby w sklepach, gdy bójka przeniesie się do pomieszczeń, czy wspaniałe operowanie światłem i rozproszenie go na półprzezroczystych obiektach. Dalej fizyka ubrań, zagięcia na kamizelkach, czy realistycznie poruszające się nogawki to malutkie detale, które budują ociekający detalami świat. Obok grafiki dodano fajne smaczki typu postacie poboczne zasłaniają twarze, gdy znajdują się w kadrze. Wystarczy spojrzeć na szyldy knajp i zobaczyć, że każda ma inne zdjęcia ze smakołykami dostępnymi w menu. Grafika to zdecydowanie mocna część gry, choć działa tylko w 30 fps, ale możliwe jest też odpalenie gry oczywiście w pełnym 4K. Yakuza walką stoi i tutaj nie jest inaczej. Zmiana silnika pozwoliła autorom wprowadzić walkę w czasie rzeczywistym, bez loadingów czy wprowadzających animacji. Obijanie mord rozpoczyna się od razu, co jest sporym progresem w stosunku do pozostałych części. Nadal możemy używać elementów otoczenia czy broni. Wciąż mamy dostęp do hit mode, po uruchomieniu którego Kiryu zadaje mocniejsze ciosy lub w efektowny sposób może wyeliminować przeciwnika. Czy to będzie wbicie katany w brzuch i poprawienie kolanem, czy miażdżenie twarzy mokasynem, ciosy wciąż są efektowne i wyglądają na bardzo bolesne. Sega zrezygnowała z kilku stylów walki, które były przedstawione w Yakuza 0 i potem kontynuowane w Kiwami. Teraz mamy tylko jeden styl z możliwością odblokowywania kolejnych ciosów za specjalne punkty, które zbieramy wykonując zadania lub walcząc na ulicy. Sam upgrade postaci też się zmienił. Tym razem zbieramy punkty w 5 kategoriach, a te możemy rozdysponować na umiejętności w 4 kategoriach. Jest to prostsze niż poprzednio i nie wymaga używania stylu walki, którego nie lubimy. Ale przy okazji jest to też krok w tył, choć rozumiem decyzję i chęć powrotu do korzeni. Obok zadań głównych autorzy przygotowali ponad 50 zadań pobocznych i tutaj też jest mocno nierówno. Czasami zadania są zabawne i ciekawe, często nawiązujące do kultury i bolączek naszych czasów, jak chłopak, który rzuca dziewczynę na rzecz internetowego randkowania, czy uzależnienie od smartfonów. To bardzo ciekawe mini-fabuły obnażające nasze słabości. Są też zadania, które strasznie zamulają, na przykład przegadany quest o dziewczynie, której się wydaje, że przybyła z przyszłości. Historia, która do niczego nie prowadzi, jest długa i niestety męcząca. Są zadania, w których powracają znane postaci z poprzednich części, ale są i takie zadania, które z braku pomysłu są tylko wariacjami na jeden temat. Na przykład raz gonimy drona, innym razem automatyczny odkurzacz. Mam też spore zastrzeżenia do puenty każdego z zadań. O czym by nie była i czego by nie dotyczyła, wszystko i tak prowadzi do obijania mord. Co jest dość absurdalne, biorąc pod uwagę, że niektóre z zadań są stricte fabularnie oparte na dialogach. Ale i tak na końcu muszą mieć kilku przeciwników do pokonania. Mało tego, po jakimś czasie odgadujesz, jak skończą się niektóre z nich i do czego doprowadzą. Niemniej, rozwiązanie akcji to zawsze mordobicie, co w mojej opinii jest bardzo słabe. Zabrakło tej odrobiny szaleństwa, które było obecne w Zero. Nowością jest też to, że wszystkie dialogi są dubbingowane, nawet te z questów pobocznych. Wcześniej były one tylko w formie tekstu. Oceniam to na spory plus, bo było to sporym problemem poprzednich odsłon.
Obok zadań pobocznych mamy zadania z telefonu z aplikacji zwanej Traveler, gdzie dostajemy krótką informację o czymś, co dzieje się w mieście z prośbą o zareagowanie. Zazwyczaj to nękanie staruszków czy pomoc jakiemuś nieszczęśnikowi. I tak wszystko sprowadza się zazwyczaj do obijania mord, z małym fajnym wyjątkiem, gdy poszukujemy bomby w Kamurocho, dostając screeny od terrorysty, gdzie bombę umieścił. To ciekawe zadanie, wymaga niezłej orientacji w dzielnicy, ale niestety jest jednorazowe. Szkoda. Kiryu wyposażony jest w telefon, który może nam służyć do robienia selfie. Pomysł z telefonem jest całkiem fajny, choć dość zbędny. Niby można robić zdjęcia duchów postaci, które umarły w serii, ale poza tym w zasadzie się nie przydaje. Sam zapomniałem o aparacie zaraz po jego jednokrotnym wykorzystaniu. Nie zabrakło znajdziek, choć jest ich zdecydowanie mniej. Specjalne sejfy, które możemy otworzyć znalezionym kluczykiem, to pozostałości po nieśmiertelnych szafkach. Jednak tym razem można je policzyć na palcach jednej ręki. Song of Life za to rozpieszcza minigierkami, których w tej części jest aż 115. Oczywiście ta liczba jest trochę przesadzona, gdyż do minigier zalicza się na przykład szukanie i karmienie kotów, ale i tak robi to wrażenie. Część z minigierek, które były od bardzo dawna, wypadła na rzecz nowych aktywności. Mamy więc całkiem wciągające coś w podobie Tower Defense, gdzie toczymy wojny klanowe. Pomysł jest niezły, jest w tym trochę taktyki i strategii, a przy tym wpisuje się w serię całkiem nieźle. Standardowe gry w mahjonga, rzutki, jest oczywiście karaoke i baseball. Z nowości autorzy dodali polowanie na ryby w formie celowniczka na szynach oraz nowe gry na automaty w klubie Sega. Oprócz klasycznych Outrun czy Hang-On, Sega dorzuciła również pełną wersję Virtua Fighter 5 Final Showdown, co jest niezwykle miłym i fajnym dodatkiem. Dalej mamy możliwość poprowadzenia drużyny baseballowej, prosta gierka z mikrozarządzaniem mnie nie przypadła do gustu ze względu na maksymalne uproszczenie, ale pewnie znajdzie też swoich zwolenników. Dla prawdziwych wymiataczy spragnionych damskich wdzięków dodano czaty internetowe, gdzie możemy porozmawiać się z jedną z dziewczyn. Różnica jest taka, że dziewczyny są prawdziwymi aktorkami, a nie modelami 3D. Umiejętnie poprowadzona rozmowa sprawi, że zaczną się rozbierać, choć cycka i tak nie zobaczysz, pomimo wielu starań. Na koniec można odwiedzić siłownię, gdzie Kiryu może dopakować na jednej z 6 prostych minigier opartych głównie na naciskaniu przycisków w odpowiednim momencie oraz wyposażyć się w suple. Nie zabrakło oczywiście klubu hostess i flirtowania z lokalnymi pięknościami. Tutaj nic się nie zmieniło od lat i w sumie zmieniać się nie ma po co. Choć teraz rozmowa jest w formie prostej gry w karty, znanej kiedyś u nas w Polsce jako flirt towarzyski. Yakuza 6 Song of Life to świetny powrót do korzeni. Gra jest krótsza, ale bardziej spójna i nierozwleczona na niepotrzebne i zbędne wątki. Sama fabuła bardziej skupia się na Kiryu, co oceniam na spory plus. Po walkach klanów, mafii mamy coś bardziej spokojniejszego, choć oczywiście i tych wątków nie zabraknie. Mocno propsuje nowy silnik. Zmiany, choć wydają się nieznaczne, potrzebne były serii od dawna. Natomiast zganić muszę nierówne misje poboczne. Niemniej, Yakuza 6 to świetna kolejna odsłona lubianej serii. Czy najlepsza? Cóż, to subiektywne zdanie, gdyż na ocenę zbierają się składowe całej gry, których jest niemało. Ja bawiłem się świetnie, ale jestem z serią od samego początku. Widzę zmiany, niuanse, które wpływają na radość z obcowania z Yakuzą. Dla mnie osobiście to najlepsza część do tej pory, choć Yakuza 0 niewiele jej ustępuje.